A dzisiaj gościem mojego pierwszego razu jest podpora klubu LKS Goczałkowice-Zdrój, Łukasz Piszczek. Cześć Łukasz. Witam. Słuchaj, jaka jest podstawowa przyśpiewka kibiców klubu LKS Goczałkowice-Zdrój? Bo to jest taka mało śpiewna nazwa, wiesz? Dlatego nie zaśpiewam. Ale co oni skandują, co oni krzyczą? Wiesz, teraz... Ciężko mi teraz sobie przypomnieć. Zaskoczyłeś mnie. Widzisz, pewnie jakieś LKS. Taka najprostsza. Goczały gol, coś takiego. Coś widzisz. Zaczęliśmy od tego, przed momentem prosiłem cię o próbę głosu, byś policzył do 5, liczyłeś bardzo cicho. Bo jak sam powiedziałeś, bo zazwyczaj cicho mówisz. Czy występując w drużynie LKS Goczałkowice-Zdrój też mówisz cicho? No jesteś w końcu tam, jest was tam kilku szefów, kilku starszych zawodników, no ale jesteś jednym z najważniejszych ludzi. Jak pewnie też mnie znasz, jak wychodzę na boisko, to mój charakter jednak troszkę się zmienia z takiego gościa, który raczej nie mówi za dużo albo nie nadużywa tego, to na boisku zdecydowanie język mi się rozplątuje i tam dużo podpowiedzi daję chłopakom na boisku. Przyjechałeś do nas pociągiem do Warszawy z Katowic. Popularna to trasa. Powiedz mi, no mamy inne czasy troszkę, byłeś pewnie w maseczce przez całą drogę, ale ile rozdałeś autografów, ile zrobiłeś sobie zdjęć? Dzisiaj? Tak. Żadnego. Serio? Tak. Nikt cię nie poznał? Nie jeździ za dużo ludzi tym pociągiem, akurat dzisiaj nie było, więc zdarzało się, bo już parę razy tą trasę pokonuję i zdarza się czasami gdzieś w pociągu, czy to na peronie rozdać autograf, czy zrobić zdjęcie. I o co cię ludzie najbardziej pytają? Powiedz mi, jakie jest najczęściej zadawane pytanie, które być może już cię nawet irytuje, bo tak często? Wiesz co, właśnie w ostatnim czasie, odkąd wróciłem do Polski, to nie spotykam się z pytaniami, tylko, co jest dla mnie bardzo miłe, z podziękowaniami. I nie chciałbym, żeby to teraz tak zabrzmiało jakoś tak nad wyraz, ale dla mnie to jest naprawdę miłe. Przyjeżdżam tu, wracam do Polski po 14 latach za granicą. I ludzie docenili to, jaką miałem karierę i dziękuję, czy to za grę w reprezentacji, czy za to, jak radziłem sobie na boisku. Dlatego teraz mogę im, jeśli ktoś będzie to oglądał, to bardzo podziękować, bo to jest miłe. A jaką miałeś karierę? Czy jesteś z niej zadowolony? Czy jak młody Łukasz myślał sobie, startując do wielkiego świata, do piłki nożnej, że gdyby pomyślał, że skończy się to tak, jak się skończy, tyloma latami gry w Niemczech, w reprezentacji Polski, to jest kariera spełniona, czy spełniona w części? Nie, myślę, że na pewno spełniona. Jeśli chodzi o piłkę zawodową w klubie, tak, bo zdobyłem 2 mistrzostwa Niemiec, 3 puchary Niemiec, zagrałem w finale Ligi Mistrzów, niestety nie udało się go wygrać. Z kolei w reprezentacji myślę, że ta nasza generacja już radziła sobie całkiem nieźle, ale można było wycisnąć z tego więcej. Dlatego jeśli chodzi o grę w reprezentacji, na pewno nie czuję się jakoś super spełniony, jeśli chodzi o swoją karierę. Kładziesz się wieczorem do łóżka, zasypiasz, zamykasz oczy. Ja wiem, że być może nie myślisz o tym, co było, ale kiedy przechodzi ci taka myśl przez głowę, to w którym momencie jest najwięcej takiego żalu, takiego, albo takiej złości, na zasadzie, kurczę, nie wyszło, Wiesz co, a powinno. Mam tyle zadań teraz, jak wróciłem do Polski, że nie mam czasu rozmyślać nad tym. Nie miałem tego czasu, żeby sobie gdzieś to poukładać. Zresztą ja nie lubię patrzeć za bardzo za siebie. Chcę iść do przodu i teraz mam nowe zadania i staram się skoncentrować. Raczej myślę o tym, co zrobić jutro, niż to, co było wczoraj. No dobra, teoretycznie, no. Teoretycznie. Były na pewno momenty, gdzie ta kariera
może nie karierę, ale mecze, gdzie można było wyciągnąć coś więcej i na pewno ten mecz Ligi Mistrzów jest taką jakąś zadrą też, bo jednak takiej okazji drugiej już nie miałem. Z naszej trójki akurat z Polaków Robertowi w późniejszych latach się udało, z czego naprawdę bardzo się cieszyłem, bo sam też wiedziałem, ile to energii kosztowało, żeby przetrawić to niespełnione marzenie wygrania Pucharu Ligi Mistrzów. Jemu się udało i też mu pogratulowałem. No to już umówmy się, jak się nie kładziesz, bo nie masz czasu o tym myśleć, ale pomyśl teraz, teoretycznie. A z czego masz największą satysfakcję? Z czego chciałbyś, żeby ludzie cię zapamiętali? No, tak trochę górnolotnie mówiąc. Raczej myślę, że teraz właśnie jak tak gdzieś spotykam tych ludzi, to mówią, że zawsze byłem zawodnikiem, który nie odpuszcza i to im się podobało. Pracowałem dla drużyny. Byłem zawodnikiem, który nie bał się poświęcić dla drużyny i też to robiłem. To myślę jest takie coś, co... Czekaj, bo mi wypadł wątek teraz. Ja myślę, że może ten moment, bo to jest takie dosyć niezwykłe, kiedy twoi koledzy z własnego zespołu, kiedy cię żegnają w taki sposób na boisku, jaki cię żegnają, bo to jest dowód uczciwości twojej wobec nich i to, że oni to robią naprawdę szczerze, bo gdybyś był piłkarzem, no jednym z wielu, no to pewnie by cię poklepali po plecach, byłoby miło i tyle. A chodzi teraz o tą scenę z finału. Tak. No dla mnie bardzo emocjonalna chwila, nieplanowana. Myślę, że też, wiesz, 11 lat grałem w Borussii i zawodnicy, którzy akurat w tym momencie byli w drużynie, postrzegali mnie może tak, jak mówisz. Pamiętam tamten mecz tak, że wiesz, to była cała taka historia w przeciągu całego tego sezonu, gdzie miałem trudności z tym, żeby wdrapać się do pierwszej 11 po zmianie trenera. Jakby nie było gość, czyli Edin Terzic, trener, który był, można powiedzieć, drugim trenerem i często po treningach zostawaliśmy, on wrzucał mi piłki na głowę, ja tam gdzieś kończyłem, się śmialiśmy często i później nagle on zostaje trenerem. Ja w pierwszy dzień, jak już sobie o tym pomyślałem, to on mówi, że ma nadzieję, że nasze relacje się tam nie zmienią. Ja mówię, Edin, od teraz ty jesteś moim trenerem, ja wiem, że będziesz miał trudne decyzje do podjęcia i tak dalej. No i też tak było. Ja jakby może to sobie wykrakał albo może mu dał takie alibi do tego, że on wiedział, że ja może nie będę na pewne rzeczy, może nie zły, ale nie będę robił problemów, jeśli to nie ja, jeśli nie postawi na mnie, a miał w kadrze naprawdę wielu zawodników. Ale przyszedł też taki moment, gdzie postanowiłem jednak do niego podejść i powiedzieć, słuchaj, ja uważam, że jestem w stanie pomóc jeszcze tej drużynie. Nie na tej pozycji, na której wtedy grałem, czyli trenowałem na środku obrony w czwórce, tylko mu powiedziałem, że widzę, że mogę pomóc drużynie na prawej obronie. Jeśli będziesz mnie potrzebował na tej pozycji, to ja jestem gotowy. No i później gdzieś to się tak potoczyło, że jeszcze wskoczyłem do tego składu i właśnie ten finał był dla mnie takim zwieńczeniem tego, bo ta kariera, wiedziałem, że dobiega ku końcowi. Chciałem się, jak przedłużałem kontrakt, to mówię, że mam nadzieję, że pożegnam się z jakimś trofeum z Dortmundem i to się spełniło. I na boisku, jak strzeliśmy już 4. bramkę, to wtedy już nie wiem, co się stało, gdzieś pociekły mi łzy. No i później po meczu to już w ogóle. Także dla mnie fajny moment, wspomnienie. Mam teraz jeszcze takie, dostałem od chłopaków na zakończenie właśnie to zdjęcie gdzieś tam z ich podpisami i teraz wisi u mnie w mieszkaniu w Katowicach. A wracając do relacji z trenerem, ty sądzisz, że tacy goście jak ty, czy jak Łukasz Fabiański chociażby, tacy bezproblemowi po prostu w szatni, to mają lepiej, czy bardziej pod górkę w takiej szatni? No wiesz, nie jesteś, w cudzysłowie, nigdy nie byłeś i nigdy nie będziesz, nigdy nie byliście obaj tykającymi bombami, którym jakby nadmiar
nieszczęścia w postaci siedzenia na ławce rezerwowych mogłoby spowodować implozją wewnątrz zespołu? No tak, raczej wspomniałeś Fabiana, on czy ja, raczej jesteśmy trzeźwo myślącymi gośćmi, którzy gdzieś widzą różne nie tylko takie bezpośrednie rzeczy, które mogą dotyczyć to, dlaczego gramy bądź nie, tylko też szerzej pewne rzeczy. I wiadomo, w pewnych sytuacji jest się niezadowolonym, jeśli nie grasz, ale też jesteś w drużynie, gdzie jest 20 paru gości, którzy każdy z nich chce grać i trener ma przeważnie niełatwe zadanie. Wiadomo, że jeśli taka sytuacja spotkałaby mnie w połowie mojej kariery, gdzie trener by na mnie stawiał, to pewnie poszukałbym zmiany klubu, bo każdy zawodnik gdzieś szuka swojego szczęścia i chce grać. I ja przez na szczęście całą moją karierę w Dortmundzie praktycznie wypadałem przez krótkie epizody może na ławkę rezerwowych, może ten ostatni sezon to zmienił, ale też nauczył mnie pewnych rzeczy. Jak dyrektor sportowy gdzieś po tym finale mnie zapytał, a czy może jeszcze co planujesz, może gdzieś tam jeszcze coś porozmawiamy na temat nowego kontraktu. Najpierw go zapytałem, czy pyta tak kurtuazyjnie tylko, czy ma to na poważnie na myśli. No i tak przeszliśmy do tego, no, że teraz dobrze wygląda na boisku, dobrze się prezentuje, może jednak coś. Powiedziałem, wiesz co, może ta sytuacja, o którą musiałem zawalczyć o siebie, pokazać, że mimo 36 lat na karku jeszcze jestem w stanie rywalizować na tym poziomie Bundesligi i pokazać też trenerowi, że ja dalej się nadaję. Zbudowała we mnie taką chęć właśnie pokazania tego, że jeszcze nie można mnie przekreślić. I nie wiem właśnie jakby było, jakby ten sezon się potoczył, jakbym znowu był takim zawodnikiem. Rzadko mi się to zdarzało, ale mogłoby się zdarzyć, że nasyconym, można powiedzieć, że nie musisz o nic walczyć, że masz to miejsce w pierwszej 11, a to jednak też pokazało i na przyszłość na pewno mnie nauczyło tego, że każdy zawodnik, obojętnie czy gra, czy nie, powinien trenować dla siebie, dla tego, żeby być w dobrym stanie fizycznym, że tak powiem, i być przygotowany na to, że jeśli dostanie szansę od trenera, to musi ją wykorzystać. I ja byłem na to przygotowany. Też wiązało się to z jakąś pracą, którą wykonałem z Kamilem Wódką, moim psychologiem sportowym. I ten moment wykorzystałem. Skoczyłem do składu, zagrałem dobre mecze i trener na nowo mi zaufał. A miałeś kiedykolwiek moment nasycenia albo wręcz wypalenia zawodowego grając w piłkę? Raczej był taki moment po mojej kontuzji. Już nieraz o tym rozmawiałem, że po finale wtedy, tym niestety przegranym Ligi Mistrzów, całą tą rundę rewanżową wtedy grałem z kontuzją biodra, co wiązało się z tym, że po sezonie miałem poddać się operacji i akurat los chciał, że doszliśmy do finału Ligi Mistrzów i wiedziałem, że to jest mój ostatni mecz tak naprawdę i wtedy po tym meczu będę musiał udać się na taką przymusową może operację i rehabilitację dość długą i żmudną. I wtedy jak wracałem, w sumie do tego momentu, może nie, to był moment taki nieprzesycenia wtedy w ten finał, jak graliśmy, tylko moment, gdzie funkcjonowaliśmy już wtedy od 3 lat. Ja byłem 3. rok wtedy w Dortmundzie i na takich wysokich obrotach zdobywaliśmy jedno mistrzostwo Niemiec, drugie mistrzostwo Niemiec, Puchar Niemiec. Później znowu walczyliśmy ten kolejny sezon z Bayernem o mistrza i spotkaliśmy się na koniec właśnie w 2013 w tym finale Ligi Mistrzów i ten okres tych 3 lat gdzieś tam zostawił jakiś ślad we mnie tego już tej ciągłej gdzieś presji, może nie wyniku, ale może gdzieś sam sobie gdzieś stwarzałem jakąś presję, nie potrafiłem wtedy jeszcze z tym pracować. Sam jakoś gdzieś to do tamtej pory jakoś sobie miałem jakiś schemat wypracowany, gdzie sobie to układałem i to funkcjonowało nieźle, ale
po tej kontuzji, jak wracałem, to wszystko się nawarstwiło. Ja miałem swoje oczekiwania, kibice może mieli swoje oczekiwania. Z finału Ligi Mistrzów schodzisz naprawdę do poziomu znowu zero, trzeba się odbudować na nowo, a każdy pamięta cię z tego ostatniego meczu. No i wtedy nie potrafiłem sobie jakoś z tym poradzić. Trener też wtedy, mieliśmy trudny sezon wtedy. To był chyba ten sezon, gdzie nie radziliśmy sobie za dobrze w lidze. Dużo kontuzji, trochę z przymusu musiałem zacząć trochę za szybko grać. Myślę po tej kontuzji, gdzie może nie byłem gotowy jeszcze do tego i gdzieś to na tyle zmęczyło moją głowę, że zdałem sobie sprawę, że jeśli nie poszukam jakiejś pomocy, to może być szybki koniec mojej kariery na zachodzie. I wtedy razem z Bartkiem Bolkiem, moim menadżerem, zaczęliśmy szukać i tak znaleźliśmy Kamila. Kamil przyleciał do Düsseldorfu, tam go odebrałem z lotniska, spotkaliśmy się, porozmawialiśmy jeden dzień. Odwiozłem go i później podjęliśmy współpracę. I opowiedz mi o tym więcej, bo to jest bardzo ciekawy wątek i myślę, że wielu młodych ludzi, którzy nas teraz ogląda, być może przyszłych zawodowych sportowców, sami zadają sobie pytania, bo sport na tym najwyższym poziomie to jest... Znaczy, może nawet nie najwyższym. Myślę, że nawet u nas w trzeciej lidze są zawodnicy, którzy gdzieś mają może jakieś swoje marzenia i chcieliby gdzieś może grać wyżej, ale jakieś wątpliwości w głowie czy niepewność siebie nie pozwala im zrobić może kolejnego kroku. No nie? I to jest teraz, bo jest dużo zawodników, którzy w tej lidze grają i mają jakieś fajne umiejętności, ale może głowa ich też nie puszcza dalej. Otóż to jaka jest instrukcja obsługi, bo już wiemy, że psycholog sportowy tak, że i mówisz o tym zupełnie szczerze, nie każdy sportowiec chce, nie każdy znalazł być może, niedawno rozmawiałem, usiadł na tym fotelu Karol Bielecki, piłkarz ręczny, który powiedział, że nigdy nie spotkał osoby, która by trafiła do jego głowy. Jaka była instrukcja obsługi do twojej głowy? Czego ty potrzebowałeś od tego człowieka? I jak ty postanowiłeś, gdzie ty znalazłeś tę furtkę ujścia tych emocji, które no, nie pozwalały ci znowu wejść na szczyt po takim emocjonalnym rollercoasterze? Wiesz co, myślę, że to nie ma takiej jednej instrukcji dla każdego. Każdy ma swój inny charakter. Każdy musi gdzieś wypracować sobie to przez lata. Ja już do tej pory 6 lat pracuję z Kamilem. Także początek to była gdzieś zadanie sobie pytania, jaką masz motywację w ogóle do tego, po co chcesz to robić, czy dalej sprawiać to przyjemność i tak dalej. Motywacja pewnie była, bo dalej chciałem grać w piłkę, bo to jest moja pasja, to był sport, który kocham od dziecka. Tylko znalazłem się wtedy w momencie, w którym gdzieś coś się może przelało, tak? I trzeba było to jakoś spróbować uporządkować jakoś. Wykonaliśmy dużą pracę z Kamilem wtedy, czy to przez najpierw właśnie po zadanie takich prostych pytań, po co to robisz, dlaczego to robisz i tak dalej. Później przez to, że właśnie jako dziecko nie myślałeś o tych wszystkich gdzieś problemach, wywiadach czy ocenach z zewnątrz, tylko grałeś w piłkę, chciałeś się cieszyć tym. I to był taka podstawa do tego, żeby właśnie od początku to wszystko wtedy zbudować, a później już sama praca taka stricte to różne wizualizacje tego, jak chcesz grać po treningu, żeby to napięcie mięśniowe, ten cały może stres, też siebie to wizualizacje rozluźniające. Był taki sezon, albo nawet 2 sezony, może dłużej, gdzie po każdym treningu gdzieś sobie szedłem na kozetkę i chłopaki się pytali, co ty tam w ogóle robisz, nie? Mówię, no, że słucham sobie wizualizacji takiej relaksacyjnej, która pozwoli mi ten trening zamknąć i zamykam trening, idę do domu i już o tym nie myślę. To był taki też fajny okres, chyba to było za trenera Tuchela, gdzie na takim poziomie mentalnym, wtedy wszedłem na taki poziom mentalny, że nauczyłem się wchodzić w ten stan flow też w meczu. I później już niektórzy zawodnicy o tym mówią i tak dalej, ale że parę razy może się udało. Ja czułem, że mi to
w miarę często wychodzi i z tego byłem zadowolony, z tej pracy właśnie, którą wykonywaliśmy, że w meczu potrafiłem wejść w ten stan. Brzmi jak czary mary, ale działa. Tutaj jest, jak rozumiem, największy margines do zrobienia. Pewnie dla każdego ze sportowców. Wszyscy jesteście podobnie wytrenowani fizycznie. Jeden ma większy dar od Boga, drugi może trochę mniejszy, ale to głowa. No tak, myślę, że głowa jest... Największe są teraz możliwości, żeby właśnie tutaj popracować. Wiadomo, są różne charaktery, różni zawodnicy. Niektórzy może nie myślą za dużo, nie rozmyślają, idą pograć sobie w piłkę i to ich cieszy i nie myślą, co z czego się bierze. Takim może też jest trochę łatwiej momentami. No nie wiem, możliwe, że tak, ale ja miałem taki charakter, wydaje mi się, że byłem też zawodnikiem od samego początku raczej świadomym. Wiadomo, jeszcze jak przychodziłem wtedy do Dortmundu, to może jeszcze młodym, nie aż tak świadomym, ale praca z trenerem Kloppem pokazała mi, które rzeczy są ważne na boisku, czego on ode mnie wymaga i tak dalej. I później on miał ten plan jakiś ułożony na mecz i ja później widziałem też, że w pracy z Kamilem jeśli ja sobie też ułożę taki plan, zacznę to może nie segregować, ale uporządkowywać, w którym momencie co sobie gdzieś robię, jak się przygotowuję do danego spotkania, jak wygląda mój tydzień treningowy, na co poświęcam czas, że nie robię to tylko tak, że teraz mi się w głowie pomyśli, a to idę sobie tam, to zrobię sobie to, pójdę do fizjoterapeuty albo nie, tylko już później działam na zasadzie takiego planu, który miałem uporządkowany przez te ostatnie lata i myślę, że przez to też tak długo utrzymałem się na tym najwyższym poziomie. Fabian opowiadał mi też na tym fotelu, był gościem mojego pierwszego razu, o swoich rytuałach przedmeczowych i chyba nawet mnie pierwszemu powiedział o swoich niebieskich strapach, które musi założyć pod rękawice. Jeden z takich rytuałów. A jakie ty miałeś rytuały przed meczem? Skoro miałeś tak poukładany swój świat, to na pewno też były takie rzeczy w dniu meczu, które musiały się pojawić. Raczej nie powiedziałem, nie użyłem słowa musiały, ale dobrze by było, żeby się pojawiły. Zwał jak zwał. Nie, bo z drugiej strony też... Nie był to przesąd, rozumiem, tak? Że jeżeli by się nie pojawiły, tak, to nie uda się. Bo też na ten temat rozmawiałem z Kamilem nieraz tak naprawdę to nie są rzeczy, które decydują o tym, czy później na boisku grasz dobrze, czy nie. Inne rzeczy decydują o tym, przez cały tydzień pracy, 3 dni czasami, jak jesteś w stanie się przygotować do meczu. Jeśli któreś rytuał, nazwijmy to, po drodze się nie pokazał, to nie zmieniało tego, jakie jest moje podejście do meczu. Nie zawracałem sobie tym głowy. Przynajmniej nauczyłem się nie zawracać tym głowy. Wcześniej, jak byłem młodszy i jeszcze to nie miałem, przed pracą z Kamilem, może to się zdarzało, ale później już nie. Pierwszym rytuałem może zajście na boisko, zobaczyć jak wygląda trawa, czy jest twardo, czy jest miękko. Później wracam do szatni, idę do fizjoterapeutów, robię tejpy na nogi. Później krótka aktywacja fizyczna, gdzieś ćwiczenia rozciągające. No i jestem gotowy do wyjścia tak naprawdę. Mówiłeś sobie coś w głowie specjalnego? Nie, bo ja ten cały proces sobie przygotowywałem. Rozpisywałem sobie to, jak chcę grać na danego przeciwnika. Jak wiedziałem, który skrzydłowy na mnie będzie grał, jak grałem na prawej obronie, to znałem jego mocne strony, gdzie bardziej lubi schodzić, czy do środka, czy na zewnątrz, którą nogę ma mocniejszą, którą mu blokować. Stricte zadania, przypomnienie sobie wszystkich zadań w defensywie, jakie mam na spotkanie, wypisanie tego. W ofensywie podobnie. To był taki gdzieś, można też to nazwać później już rytuałem, bo jednak gdzieś to weszło i to przez te wszystkie ostatnie lata gdzieś się działo przed każdym spotkaniem. Jeśli to wykonałem, to podświadomie wiedziałem, że byłem dobrze przygotowany do danego spotkania. Piszczu, odnajdujesz się dobrze w takim życiu bez harmonogramów zawodowego piłkarza, kiedy każdy dzień był przez kogoś z góry założony?
Wiesz co, na początku sam sobie spisałem taki plan, żeby było łatwiej trochę przejść. Pierwsze 2 tygodnie gdzieś sobie spisałem, co chcę zrobić. A teraz, jeśli mam coś do załatwienia, to sobie sam po prostu spisuję, co mam zrobić w następnym dniu i w sumie to jest, wydaje mi się, że nie da się od tego uciec, żeby sobie gdzieś uporządkować to, jak ma wyglądać następny tydzień, co chcesz zrobić w tym tygodniu i tak dalej. To trzeba sobie to gdzieś zapisać, żeby te sprawy pewnie nie uciekły, a dalej też jestem, można powiedzieć, czynnym zawodnikiem trzecioligowego klubu i tam też mamy swój plan treningowy, dlatego też to dostosowuję wszystko. Także jeszcze jakoś w tym reżimie działam. Ale nauczyłeś się o sobie czegoś nowego od maja? Czy się nauczyłem czegoś nowego od maja? Nie, myślę, że to jest, mimo że tego, że gram teraz na niższym poziomie, myślałem, że bardziej to będzie dla przyjemności, ale widzę, że jak wychodzę na boisko, to dalej gdzieś ta chęć zwycięstwa i tak dalej nie pozwala mi na gdzieś podejście luźne do spotkania. Nie, ciężko teraz powiedzieć, czy czegoś się nauczyłem. Na pewno musiałem zmienić swoje może oczekiwania do tego, jak moi zawodnicy w drużynie funkcjonują w tej lidze, a jeszcze jak to było w maju. Wybaczasz więcej? Może nie, że do końca wybaczam, ale jestem przygotowany na różne scenariusze. Rozumiem. Zawodowy sport w ostatnich latach, szczerze, kojarzył ci się bardziej już z bólem, fizycznym bólem, czy z przyjemnością gry w piłkę, o której mówisz? To drugie. Miałem to szczęście, raczej inaczej. Przez to, jak sobie układałem to wszystko, jak chciałem funkcjonować, to miało na celu też zminimalizowanie gdzieś tych swoich wcześniej problemy zdrowotne, jakie miałem i tak dalej. Nauczyłem się też swojego ciała przez ten czas. Przed każdym treningiem praktycznie byłem u fizjoterapeuty czy u osteopaty, co pozwalało mi się też dobrze przygotować do treningu. Wiedziałem, że wtedy mój organizm jest, można powiedzieć, dobrze naoliwiony i działa. Te wszystkie sesje w siłowni i tak dalej, to też miało na celu gdzieś wzmocnienie moich bioder, z którymi miałem problemy przez swoją karierę i jeśli tylko pojawiło się jakieś napięcie mięśniowe gdzieś, przeważnie miałem z prawą czwórką, już później po tej operacji problemy, to wiedziałem, że jak odpocznę sobie 2-3 dni, to nic złego się nie stanie, nie wypadnę na dłużej niż te 2-3 dni. I słuchałem swojego organizmu i dlatego mogłem te ostatnie lata cieszyć się tym, że jeszcze w wieku 36 lat mogę grać na tym najwyższym poziomie. Powiedziałeś pas. Od tego najwyższego futbolu w dobrym momencie, za wcześnie, za późno? Jak to oceniasz? Myślę, że w idealnym momencie. Tak jak mówiłem, chciałem wygrać coś na koniec z Dortmundem, to mi się udało i to był fajny rok, gdzie musiałem też powalczyć o siebie, tak jak powiedziałem wcześniej. Na koniec z happy endem dla mnie i dla drużyny, gdzie też w tym momencie sezonu, gdzie wchodziłem do drużyny, cały czas walczyliśmy o to, żeby zakwalifikować się do Ligi Mistrzów, gdzie przez moment było taki strach, może nie, chyba nie, to było do Ligi Mistrzów, teraz już mi to... Chyba był moment, że Eintracht Frankfurt właśnie tak, miał już nad nami sporą przewagę po meczu w Dortmundzie i chyba już myśleli, że mają załatwione to, a później jednak okazało się, że jeszcze wróciliśmy do gry i wszystko dobrze się wtedy i dla mnie, i dla Dortmundu skończyło. Ja mogłem powiedzieć, że schodzę z tej dużej sceny w takim momencie, gdzie czuję się spełniony. Jakie są twoje 3 najlepsze cechy? Może też cechy, które pozwoliły ci tak długo grać na bardzo wysokim poziomie. Teraz uważaj, mała gwiazdka, małym druczkiem. Fabian w tym momencie zadzwonił do żony. By mu powiedziała. Cechy, wydaje mi się, które gdzieś przez całą moją karierę gdzieś bardziej związane z boiskiem, powiedział. To pracowitość, sumienność, której nauczyłem się przez jedną sytuację
na boisku w pierwszych tygodniach treningu u trenera Kloppa. Już tą sytuację też opowiadałem. Nie wiem, czy chcesz ją jeszcze raz usłyszeć. Oczywiście, że chcę. Włączyłem się jako lewy obrońca, wtedy grałem na lewej obronie. To był początek. Tam akurat może brakowało miejsca. Raczej nie brakowało miejsca, ale brakowało zawodnika. Włączyłem się w akcję ofensywną. W 16 dostałem piłką tam, gdzie facet niekoniecznie chciałby dostać no i leżę. I zwijam się z bólu, no i trener przerywa gierkę 11-11 i się pyta, co ty tam robisz? Mówię, no, że dostałem. Czułem miejsce. Mówi, z tą fajną miną, którą potrafi zrobić. Nie interesuje mnie, co dostałeś. Jesteś obrońcą, masz wracać na swoją pozycję. To pokazało, jak ważne dla niego jest to, że obrońca przede wszystkim najpierw ma bronić i robi swoją robotę z tyłu, a jeśli zrobisz coś do przodu, to wiadomo, fajnie i takiego też chciał mieć zawodnika, który potrafi grać ofensywnie, ale obrona jest ważna i to nauczyło mnie takiej sumienności i pamiętam, że dużo obrońców ma z tym problem, jak piłka jest po przeciwnej stronie, czy na linii, na połowie przeciwnika albo przy linii środkowej. To czasami niektórzy, jak oglądam, gdzieś truchtają sobie, wracają z tego. A ja byłem nauczony, że tam musi być wtedy gaz do odbudowa do linii obrony i ta sumienność tak mi została później już, wydaje mi się, do końca kariery. I teraz jeśli jakiegoś obrońcę mam, na którego mogę mieć jakiś wpływ, to staram mu się też to przekazać i w paru przypadkach udało się to fajnie wdrożyć. A trzecia cecha? Nie byłem konfliktowy chyba. I to bym uznał chyba za tą trzecią cechę. No dobra. A jakie są cechy charakteru Łukasza Piszczka, które powinien w sobie zmienić, ale pewnie już ich nie zmieni, bo stare drzewa ciężko się przesadza. Przepraszam, że wchodzę na wiek. Ty masz większy problem w tym momencie. Ale to ja starszy. Pytam. Największym problemem to chyba to, że nie lubiłem zmian. I z tym Kamil też długo walczył, bo próbował mnie namówić na pewne nowe rzeczy, gdzie nie do końca byłem zawsze przekonany, ale później jak je zrobiłem po namowach i tak dalej, to okazywały się trafne. Dlatego nauczyłem się też może bardziej słuchać ludzi i zawsze wziąć też pod uwagę to, co mieli do przekazania albo chęci pomocy. Myślę, że jestem bałaganiarzem i to chociaż też jeśli chodzi o to w domu bardziej i tu żona pewnie ma z tym większy problem, chociaż staram się ostatnio to mocno zmienić, to jeśli chodzi właśnie o sprawy piłki, czy to na siłowni, czy na boisku, to lubię porządek. I dlatego może sam wiem, że teraz od dłuższego czasu staram się też to zmienić. Czasami jeszcze zdarzy się gdzieś coś rzucić, ale raczej wiem, że jak zrobi się coś od razu, posprząta, to jest dużo mniej roboty później. Kurczę, facet idealny. Nie. Na pewno nie. A jaka jest twoja grzeszna przyjemność? Czego nie wiemy o Łukaszu Piszczku? Guilty pleasure. Co robisz? Co oglądasz? Co jesz? Czego nie powinieneś może? Albo o czym po prostu nie wiemy? Za bardzo lubię lody. Obojętnie czy jest zima, czy lato, to potrafię jeść lody dużymi ilościami. I teraz muszę się pilnować. Mamy okres, tak jak wiesz, 4 miesięcy bez meczy i tutaj muszę trochę spuścić z tonu, ale tak jak mówię, no, gdzieś te słodycze gdzieś zawsze we mnie siedziały. Na szczęście miałem zawsze taką budowę ciała, że nie było tego widać, ale teraz powoli gdzieś zauważam, że jak już nie gra się na tym profesjonalnym poziomie, to gdzieś te kilogramy mogą szybciej przychodzić niż wcześniej.
Dlatego staram się teraz bardziej z tym pilnować. Ups, a to znaczy, że już piszczek z maja, a piszczek z grudnia to już jest 2 innych piszczków? 1,5 kilo więcej w tym momencie. Ale w sezonie jak byliśmy, to trzymałem swoją wagę. Także. Ale myślę, że to w okresie zimowym, w sumie w Bundeslidze graliśmy do dość późna, tak jak jest teraz. Mecze są prawie do świąt. No, ale po tym okresie świątecznym też przeważnie gdzieś ten kilogram wpadał. Także. Ale w miarę szybko zawsze potrafiłem sobie z tym poradzić. Bez większych problemów. Mam nadzieję, że teraz jak wznowimy treningi, to też nie będzie z tym problemu. Jedno z moich ulubionych pytań. Gdybyś na 24 godziny mógł wejść w czyjeś buty, to czyje by to były buty? Ja nie lubię takich pytań właśnie. Twoje ulubione, moje niekoniecznie. Ciężko mi jest teraz wymyśleć. Chyba nie odpowiem ci na to pytanie. Dobra, w porządku. Wykorzystałeś Jokera. Tak? Przeważnie w talii są 4, nie? Nie nazwałeś tego pomidorem, także mam jeszcze 3. Okej, słuchaj, teraz jest ta część, którą nazywamy Mój Pierwszy Raz, bo w końcu ten program nazywa się Mój Pierwszy Raz, także jeżeli masz ochotę sięgnąć po łyka wody, to jest właśnie dobry moment, Tak. bo to jest ta przerwa w meczu i możemy przejść do tej drugiej części. Tak jak ci opowiadałem przed programem, im więcej fajnych anegdot będziesz potrafił przy tym opowiedzieć, tym lepiej. Jestem znany z fajnych anegdot. Wiadomo. No to zacznijmy w takim razie. Niech będzie od tego. Pierwszy raz, kiedy wygrałem mecz, którego tak naprawdę nie mieliśmy prawa wygrać. To znowu muszę wrócić do tego sezonu Ligi Mistrzów. Mecz z Malagą w Dortmundzie. 90 minuta, potrzebujemy strzelić 2 bramki, żeby awansować dalej i 1 bramkę strzelamy ze spalonego, jak to teraz oglądam. I wtedy wiadomo, nie było jeszcze ery VAR-u, gdzie tak naprawdę sędzia boczny chyba pomylił linię obrony z linią atakujących, bo 4 zawodników było na spalonym. No i wtedy niesamowita radość po tym meczu. To jeden z takich przyjemniejszych na pewno momentów też w mojej karierze. A dzień, kiedy przegrałem mecz, którego nie mieliśmy prawa przegrać. A to teraz tak przychodzi mi na myśl gdzieś długo trzeba było się otrząsnąć po tym meczu. Mecz z Liverpoolem. Gdzie w 90 minucie Lovren strzela bramkę z głowy. My po pierwszej połowie Liverpool nie istnieje. W drugiej łapią kontakt. My znowu strzelamy bramkę chyba na 3-1. Marco, Royce. No i wtedy zaczęły się dziać rzeczy niemożliwe. Także jak teraz wracam do tego meczu, no to i pamięcią do tego, jakie miałem myśli w głowie no to odechciewało się grać w piłkę. Powiem ci, że jedno z najbardziej niesamowitych spotkań piłki nożnej, jakie zdarzyło mi się w życiu oglądać, to prawda. To jest ten mecz i to był mecz Ligi Europy, prawda? To nie Tak jest. Wtedy to był czwartkowy wieczór. Graliśmy w Lidze Europy, ale mieliśmy drużyny, praktycznie losowaliśmy z Ligi Mistrzów, bo chyba pierwsze było Porto, później chyba Tottenham i później Liverpool. No i Liverpool doszedł później chyba do finału, który przegrał. Tak? Tak było. Co mnie od razu skłania, bo od razu pomyślałem sobie o atmosferze Anfield, która wtedy była jedyna w swoim rodzaju, jak to na Anfield, zresztą tak jak i w Dortmundzie. I chciałbym cię zapytać o publiczność. Dzień, kiedy pierwszy raz publiczność była przeciwko mnie. Wiesz co, tak teraz sobie przypominam, to ogólnie na stadionach w Bundeslidze zawodnicy drużyny przeciwnej nie za miło są witani, jak wychodzą na rozgrzewkę, zawsze gdzieś odbywają się gwizdy. Myślę, że to jest na większości stadionów, no ale gdzieś tak mi się to teraz przypomina. Wiadomo, jak mecze z Schalke graliśmy, no to
na wyjazdach często. Czasami zdarzyło się być gdzieś oblanym piwem i tak dalej, także... Do ciebie mieli blisko, boczny obrońca. Tak, tak. Chociaż tam akurat ten stadion tak jest zbudowany, że trochę jest tam jednak trochę odległości. No ale to gdzieś mi te mecze z Bundesligi przypominają mi się, gdzie często można było usłyszeć niecenzuralne słowa pod swoim adresem. Dzień, kiedy pierwszy raz zobaczyłem swoje nazwisko w gazecie. Chyba jeszcze za czasów gry w Gwarku Zabrze. Dokładnie. Pewnie był może wcześniej moment, ale pamiętam po Mistrzostwach Polski juniora młodszego wygraliśmy wtedy w Wałbrzychu w finale z Amiką Wronki. Miałem wywiad, pamiętam chyba do radia, czy właśnie może do gazety, gdzieś nagrywał pan. Mam teraz to zdjęcie przed oczami, jeszcze stoję na bosaka, tylko w tych jeszcze takich ochraniaczach dość dużych. I tam właśnie udzielałem takiego wywiadu i później pamiętam, mama ma to jeszcze gdzieś schowane. I kiedyś to przeglądałem, pamiętam, że takie zdjęcie mi teraz utkwiło w pamięci. Mama zbiera, rodzice zbierają. Tak, tak. Dość dużo tego gdzieś uzbierało się tych albumów na zdjęcia, bo w tym to gdzieś sobie segregowała. A ty lubisz oglądać siebie, swoje dawne wywiady? Myślę sobie na przykład, kiedyś zrobiliśmy taki program. Ty, ja, Łukasz Fabiański, Andrzej Twarowski, to była Liga Plus Ekstra, zresztą nasza ostatnia i był taki moment, że... Dlatego się zdecydowaliśmy przyjść, Fabian. Tak. Spontanicznie zamieniliście nas w roli gospodarzy. To wy poprowadziliście jedno czy dwa studia, jeśli dobrze pamiętam. Lubisz oglądać siebie? Wiesz co, może nie siebie, ale dużo oglądałem wywiadów, czy to trenerów, czy zawodników po meczach. Gdzieś to przeważnie po naszych meczach, gdzie kto jakie miał zdanie na dany mecz. I też w jaki sposób się komunikują. Ale czy siebie lubię oglądać? Ogólnie to nie lubię wywiadów, chyba wiesz. Ale inaczej, może nie lubię ich za dużo. Lubię zrobić jeden porządny wywiad gdzieś na jakiś czas i jeśli ktoś się wszczeli w to okienko, gdzie niedawno miałem jakiś wywiad, to muszę przeprosić i powiedzieć, że słuchaj, niedawno udzielałem wywiadu, nie lubię za często gdzieś się pojawiać. Jeśli już, to podczekajmy jakąś chwilę i wtedy możemy coś zrobić. Przyszło mi coś do głowy i muszę to powiedzieć, bo nie mamy czasu na prywatne rozmowy. Muszę to zdradzić. Wtedy, kiedy byłeś gościem Ligi Plus Ekstra, nie wiem, czy pamiętasz, miało być was dwóch w studiu i tym drugim obok ciebie miał być Kuba Błaszczykowski. Pamiętasz? I Kubie Tak jest. w ostatniej chwili coś wypadło. I facetem, który zorganizował przyjście Łukasza Fabiańskiego do naszego studia był, pamiętasz kto? Przychodzi mi na myśl tylko jedno nazwisko, ale nie wiem, czy dobrze, Rosu? Nie. Tym człowiekiem był Łukasz Piszczek. Łukasz Piszczek za-SMS-ował do mnie, nie będzie Kuby, ale wiesz co, załatwiłem w takim razie Fabiana. A wzięło się to stąd, Nie chciałem być sam. że nie chciałeś być sam. Właśnie, nie chciałeś być sam. Dlaczego? Czy nie sądziłeś, że Zawsze- jesteś w stanie udźwignąć programu? Wiesz co, zawsze lepiej... Zawsze uważałem wasz program za coś fajnego i coś, co lubiałem oglądać. I też widziałem, że jak jest im więcej ludzi w studio, tym lepiej. Dlatego wyszedłem z takiego założenia. No dobra, wracamy do naszego formularza. Dzień, kiedy pierwszy raz, pozostańmy przy dziennikarzach, skłamałem dziennikarzowi podczas wywiadu. I dlaczego? Wiesz co, teraz nasuwają się tylko takie myśli do głowy, jeśli ktoś pytał o transfer jakiegoś zawodnika i to przeważnie takich rzeczy raczej nie mówiło się w wywiadach, bo
mogło to zaszkodzić czy to transferowi, czy danemu zawodnikowi i myślę, że to w tym kierunku raczej szło zawsze, a tak to nie przypominam sobie. Dzień, kiedy pierwszy raz frustracja czy złość nie pozwoliła mi pokazać pełni moich możliwości na boisku. Wiesz co, może nie złość i frustracja, tylko za dużo wątpliwości w głowie. Gdzieś nie pozwalało mi w pewnym momencie pokazać tego, co bym chciał, ale był taki moment, mecz, jak byłem w Zagłębiu z Odrą Wodzisław graliśmy, pamiętam. Początek meczu miałem taki słabszy i gdzieś sobie w głowie powiedziałem, no człowieku teraz albo nigdy i to był ten mecz, gdzie przylobowałem Mariusza Pawełka. Nie wiem, czy pamiętasz takie spotkanie. To była chyba moja pierwsza albo druga bramka w lidze. I to gdzieś ten wewnętrzny głos powiedział, raczej gdzieś sobie powiedziałem, że czas się wziąć za siebie, to był początek meczu chyba i później to zapamiętałem tak, a gdybym może tego nie zrobił, no to by mi nie pozwoliło na pewno pokazać swoich umiejętności. Dzień, kiedy pierwszy raz czułem się niezwyciężony, niepokonany na murawie. Psychologowie sportu mówią na to stan przepływu. Czy nie wiązałbym tego z wynikiem końcowym może? Bardziej tak jak mówiliśmy też o tym stanie flow, tak? Jak wchodziłem w ten stan, to byłem w stanie przeczytać różne sytuacje na boisku zdecydowanie szybciej i żaden przeciwnik nie był mi wtedy straszny tak naprawdę, bo wiedziałem, że sobie z nim poradzę. Nie myślałem o tym, tylko to się po prostu działo, tak? I myślę, że to jest taki najlepsze dopowiedzenie tego, kiedy się czułem taki niezwyciężony. A miałeś swoich rywali, ulubionych, takich, z którymi wiedziałeś, że co by się nie stało, to i tak go schowasz do kieszeni i wiedziałeś, że oni też to wiedzą? Czyli z taką pewnością starałem się wychodzić na każdy mecz, ale był jeden taki gościu w Bayernie Monachium, który wiedziałem, że jestem w stanie to zrobić, ale wiedziałem, że on też jest w stanie mnie wkręcić w ziemię. Ribéry? I mieliśmy kilka fajnych takich pojedynków, myślę. I był taki jeden mecz, gdzie chyba przegraliśmy go 5-1 w Monachium, gdzie przy 1-1 gdzieś na środku boiska założyłem mu siatkę. Przedryblowałem go, widziałem jego gdzieś minę. A później w 16 przy bramce chyba na 2-1 strasznie mnie skręcił w polu karnym i sobie pomyślałem, po coś to było. Ale nie, to takie, wiesz, po meczu już takie refleksje gdzieś, no to lubiałem się mierzyć z Ribérym. Wiadomo, gdzieś dużo razy miałem też okazję zagrać na Ronaldo, bo często trafialiśmy na nich w Lidze Mistrzów, czy to w grupie, czy później jak wychodziliśmy z grupy. Lubiałem się mierzyć, lubiałem takie wyzwania i myślę, że nieźle sobie. Myślę, że to jest dodatkowa taka jeszcze adrenalina i tak dalej. Dużo zawodników, myślę, jeśli ma taką możliwość sprawdzenia się na bardzo dobrego zawodnika, to właśnie jeśli ma tą chęć rywalizacji i chęć pokazania, że jest w stanie się przeciwko takiemu zawodnikowi grać, to wtedy gra się dobre mecze i ja też tak miałem. Zdarzyło ci się zagrać naprzeciw zawodnika, który koniecznie chciał cię ośmieszyć? Nie wiem, akurat może mi ten Ronaldo przychodzi do głowy, ale może to niesprawiedliwe. Nie, myślę, że on akurat nie, że chciał ośmieszyć. No, grałem na Neymara w Paryżu, mecz w Dortmundzie przed jeszcze pandemią. Wygraliśmy 2-1 i pamiętam taką sytuację na środku boiska, gdzie on wystawił sobie tak rękę i chciał mnie trzymać, ja mu cały czas tą rękę gdzieś zbijałem i nie dawałem się. Może nie chciał ośmieszyć, może chciał pokazać tylko jakąś swoją siłę w tym,
że potrafi się utrzymać przy piłce, ale akurat wtedy nic sobie też z tego nie robiłem i normalnie walczyłem. I tam całkiem dobry mecz wtedy zagrałem. Jeden, wydaje mi się, z lepszych na tamten czas. To było przedostatni sezon w Dortmundzie. Dzień, kiedy pierwszy raz, aż trudno mi to powiedzieć, nie wiem, czy to się wydarzyło, ale może, kiedy byłeś młodym człowiekiem, kiedy zlekceważyłem swojego rywala. Raczej staram się zawsze podchodzić z jakimś respektem, zawsze z respektem do przeciwnika, ale myślę, że jeśli mówić się o lekceważeniu, to na pewno jak się było młodym zawodnikiem, to nie miało się jeszcze takiej świadomości. I myślę, że tam na pewno zdarzały się takie momenty, ale kiedy to było konkretnie, to mi jest teraz ciężko sobie przypomnieć, ale też byliśmy uczeni od Warku Zabrze, żeby właśnie raczej podchodzić do meczy poważnie i do przeciwnika, do każdego, ale wiadomo, każdy z nas jest człowiekiem i wtedy jeszcze młodym człowiekiem, który miał pstro w głowie, to pewnie takie sytuacje się zdarzyły. A wolałeś grać na ludzi, na zawodników, czy na kluby, które są ci obojętne, czy wręcz przeciwnie? Czy jeżeli wiedziałeś, że jest wielka rywalizacja między waszymi drużynami i będzie to podszyte taką dodatkową, nie chcę powiedzieć nienawiścią, ale może złością, to wtedy grać ci się będzie lepiej? Poszedłem w drugą stronę. Bardziej nie lubiłem grać. Jak już przeszedłem do Dortmundu, to każdy powrót gdzieś do Berlina, wiadomo, z biegiem lat gdzieś to może było mniej, ale zawsze ten duży sentyment czułem do tego klubu. Bo jednak tam dano mi szansę się zaprezentować w Bundeslidze i cały czas gdzieś śledzę losy Herty i jak tam pamiętam, była taki mecz jeden, gdzie graliśmy, przeważnie losowaliśmy, przeważnie mieliśmy mecze w Berlinie, gdzie ta murawa nie była dobra, to był początek marca chyba, czy koniec lutego. I graliśmy na takie spotkanie, że ja wiadomo, sentymentalnie znowu podszedłem sobie w tamtym czasie do tego spotkania, że chciałem nie udowodnić coś, ale pokazać, że jestem dobrym zawodnikiem, że to, że oni dali mi szansę, ja jestem teraz w Dortmundzie, że sobie gdzieś na to zapracowałem i chciałem dobrze się wtedy pokazać w tym meczu i pamiętam, że zaraz przed przerwą miałem nawet chyba okazję do strzelenia bramki i jakoś tak niefortunnie było, że przepadłem przez bramkarza i na głowę korkami spadł mi obrońca środkowy. Teraz już nie pamiętam dokładnie jego nazwiska. Mijajlowicz chyba, czy może taki wysoki środkowy obrońca. I musiałem zejść. Dla mnie to było coś nie do przeżycia, że wiesz, że w tym meczu akurat ja muszę zejść z boiska. Aż w przerwie, pamiętam, nawet mi łza poleciała z oka, że nie martwiłem się o to, czy tam mam coś pęknięte, bo pojechałem na tomografię w sumie do szpitala. A o to, że tak bardzo chciałem grać w tym meczu, tak mi zależało, że nawet gdzieś łza się pojawiła wokół. No ale to tak bardziej, tak jak mówię, z sentymentu wracałem do takich drużyn. A propos łez. Dzień, kiedy pierwszy raz płakałem z radości czy ze smutku na boisku. Czyli z radości to mi się gdzieś przebija, może to nie był pierwszy raz, ale ten ostatni mecz, ten Puchar Niemiec w Dortmundzie. Smutek to teraz mi się przypomina, jak odpadliśmy z Mistrzostw Europy lat 19. Gdzieś tam chyba pojawił się taki moment. Wydaje mi się, że po drugim meczu z Niemcami, chociaż nie, z Hiszpanami mieliśmy jeszcze chyba szansę, już teraz dokładnie nie pamiętam, ale chyba tam gdzieś pojawił się pierwszy raz takie łzy z tego, że nie udało się wyjść dalej z grupy. Dzień, kiedy pierwszy raz nie zmrużyłem oka przed ważnym meczem. Czyli może nie, że nie zmrużyłem, ale może źle spałem, tak? Było kilka na pewno takich spotkań, ale teraz i to było to, co mi się zapamiętało i nawet pamiętam,
już nawet jak pracowałem z Kamilem i szukałem kontaktu z nim przed meczem. Był mecz z Bayernem, gdzie pierwszy raz chyba miałem zagrać jako trzeci środkowy obrońca. I gdzieś te wątpliwości, czy sobie na tej pozycji poradzę. Gramy z Bayernem, gdzie są w gazie za Guardioli wtedy i tak dalej. Tam po południu przeważnie robię sobie drzemkę i raczej nie mam problemu z tym, żeby zasnąć. To wtedy pamiętam, nie mogłem i cały czas gdzieś te myśli i pracowałem. Pamiętam po meczu, jak rozmawiałem. 0-0 skończył się ten mecz w Dortmundzie. Pamiętam z Kamilem rozmawiałem, mówię, że jestem psychicznie wykończony po tym meczu przez to, że ta głowa już przed meczem tak szybko, taki długi okres czasu był do meczu i zaczęła pracować i ogólnie w samym meczu byłem dobrze przygotowany i tak dalej, bo wszystkie te sytuacje, które gdzieś sobie przepracowałem przed meczem, czy pozapisywałem, co powinienem robić na tej pozycji i tak dalej, gdzieś fajnie się sprawdziło i dobrze to funkcjonowało, to po meczu byłem naprawdę zmęczony wtedy. Może nie tak jak fizycznie, jak psychicznie. Stres zabiera siły. No, zdecydowanie tak. Dzień, kiedy pierwszy raz poczułem, że jestem popularną osobą. Może nie, że ja byłem wtedy popularną osobą, ale pamiętam, jak Kuba zaczął grać w reprezentacji, pierwszej reprezentacji Polski i gdzieś poszliśmy do jakiejś galerii tutaj w Warszawie. A to chyba wtedy on jakiś krótki czas wrócił do młodzieżówki, czy jakaś taka sytuacja wynikła, że ja jeszcze chyba nie grałem w reprezentacji, albo zaczynałem dopiero. I szliśmy przez galerię i jakieś 2-3 osoby chciały zdjęcie od Kuby, a ja gdzieś sobie tam stałem z boku i to takie Ty te zdjęcia robiłeś. No, aż może nie tak, ale to w późniejszym czasie, jak już kariery, jak już do takiej sytuacji dochodziło, że ktoś nas nie rozpoznawał i to chętnie właśnie robiliśmy sami sobie zdjęcia tej drugiej osoby, tak trochę się śmialiśmy z tego, że jak ktoś tej drugiej osoby nie rozpoznał, to bardzo chętnie robiliśmy wtedy zdjęcia. A to tak nie zakłuło cię troszkę w sercu? Nie, wtedy mi pokazało, że miłe to jest i jeśli by mnie coś takiego spotkało, to na pewno byłoby mi też wtedy miło i nie czułem wtedy jakiejś zazdrości do Kuby w tym wypadku. Akurat rozumiałem to, zresztą myśmy się z Kubą cały czas się przyjaźnimy, także nie było wtedy we mnie takiej zazdrości negatywnej, że tak powiem, bardziej może chęć tego, że może kiedyś też będę miał taką okazję. A popularność jest fajna, czy czasami taka sobie? No bo wiem, co zaraz powiesz, że kibice są istotnym elementem wykonywania twojego zawodu, ale wyobrażam też sobie, że czasami to może być po prostu i zwyczajnie przeszkadzać. Wiadomo, są pewne granice, których każdy z nas chciałby, żeby nie były przekraczane i z drugiej strony dużo razy też już słyszałem, że czasami kibic trafi cię raz przypadek i jest twoim kibicem od już długich lat, a ma nawet w takiej może nie dla ciebie dobrej sytuacji, ale tylko wtedy ma okazję do tego, żeby zdobyć zdjęcie, no to staram się być raczej wyrozumiały. Kiedyś byłem bardziej restrykcyjny w tym, ale też dorosłem do pewnych rzeczy, też pokazałem pewne sytuacje, że jednak warto poświęcić tą chwilę tak naprawdę dla danej osoby, jeśli gdzieś cię spotka po drodze, bo uważam, tak jak powiedziałem wcześniej, że to może być jedyna szansa na to, żeby cię w życiu spotkać. Dzień, kiedy spotkałem najbardziej szaloną osobę na swojej sportowej ścieżce. Kto to był? I przede wszystkim, dlaczego? Czy przychodzi mi do głowy Jaro Drobny? Jak sobie przypomnę te wszystkie gdzieś sytuacje z nim związane. Jak byliśmy w drużynie, to od niego nauczyłem się, Fabian narzekał później trener to chyba w jakimś wywiadzie, że musimy zawsze grać w papier, kamień, nożyczki o coś, czy zapłaci w restauracji, czy kto pójdzie po piłkę, czy obojętnie o co. Czy jak ktoś
to było właśnie od jara się tego trochę nauczyłem. Ktoś przyniósł sobie deser do stolika, no to trzeba było zagrać w papier, kamień, nożyczki. Dopiero jak wygrałeś, przyniosłeś sobie sam deser. Jak z nim wygrałeś, to mogłeś go zjeść. Także to były takie śmieszne momenty i dla mnie on był takim pozytywnym wariatem, jeśli o to chodzi. Dzień, kiedy podjąłem złą decyzję. Powinienem pójść inną drogą. Było dużo takich momentów, ale jest jeden, ale niekoniecznie chcę o tym mówić. Drugi Joker. No niech ci będzie. Dzień, kiedy pierwszy raz zabrakło mi profesjonalizmu. Było więcej takich dni na pewno. Nie, ogólnie bardzo przywiązuję wagę do tego, żeby jednak prowadzić się profesjonalnie, ale też tak jak powiedziałem wcześniej, no, nie jesteśmy też maszynami, każdy ma też z nas słabsze dni. I zamiast gdzieś może pójść na siłownię po meczu gdzieś, gdzie powinien wypełnić swój plan, no to sobie powiedziałem, dzisiaj nie chce mi się. Zdarzały się takie dni i to też jest normalne, wydaje mi się. Nie można cały czas żyć w tym takim reżimie i trzeba tylko pilnować tego, żeby to nie zdarzało się systematycznie. Systematyczna to musi być właśnie praca, a takie dni słabości, gdzie zabraknie tego profesjonalizmu, to raczej były krótkie epizody. A byłbyś w stanie to wyliczyć i ocenić, ile takich dni, takiego lenistwa zdarzało ci się na 365 dni roku? Ciężko powiedzieć. No ale bliżej 5, 10 czy 25? Myślę, że w przeciągu całego roku to tak nie będzie duża liczba, ale no tak. To jest ważne, młodzi ludzie słuchają. Czyli teraz mam udawać, że jestem taki nie, profesjonalny, nie? Masz być szczery. Wiesz co, nie wyliczyć tego. Zdarzały się takie dni i to też jest normalne. Tak jak mówię, trzeba tylko podkreślić, że systematyczność w pracy jest ważna i jeśli ta systematyczność wkradnie ci się w tym braku profesjonalizmu, no to wtedy na ten najwyższy poziom raczej nie uda się wejść. A jeśli będziesz systematyczny w tym, żeby pracować nad sobą, nie tylko na treningu, ale też poza treningiem i poświęcać czas na różne aktywności, nie tylko związane z treningiem piłkarskim, to wtedy jest szansa na to, żeby pójść do góry. Dzień, który odmienił moją karierę, był jej punktem zwrotnym. Może nie zaakceptowanie, ale zmiana pozycji z ofensywnego zawodnika na prawego obrońcę. Bo długo z tym walczyłem. Dlatego to nie jest dzień, w którym to zaakceptowałem, a zaakceptowałem to w momencie transferu do Borussii Dortmund. No to myślę, że dzień, gdzie jednemu z trenerów, czyli Lucjanowi Favre, pojawiła się myśl, że zostanę bocznym obrońcą, no to myślę, że to jest taki punkt zwrotny w mojej karierze, bo też już parę razy się śmiałem, że gdybym nie został prawym obrońcą, to pewnie w Polsce, w Goczałkowicach grałem zdecydowanie szybciej. Czy Favre też z tobą jeździł samochodem? Kiedyś przeczytałem jakiś wywiad reprezentanta Szwajcarii, który opowiadał, że go podwoził na treningi Lucien Favre, a że tak bardzo tłumaczył mu taktykę, to de facto prowadził samochód kolanami, bo rękoma pokazywał mu różne ustawienia taktyczne linii defensywy. No tak, trener lubował się w tym, żeby gestykulować, jeśli mówił o taktyce i tak dalej, i potrafił to robić godzinami, ale nie jeździłem z nim samochodem. Dzień, kiedy wyszedłem z siebie i stanąłem obok ze złości. Rzadko się to zdarza. Znaczy mi się zdarzyło tak na boisku.
Nie potrafię sobie przypomnieć konkretnej sytuacji. Wkurzony Piszczek? Nie było tego? Był, na pewno. Na meczu na pewno. Często się to zdarza, że jestem na boisku wkurzony, jak nie wychodzą jakieś akcje i tak dalej. Ale... Czym to się przejawia? Jak się wtedy, jak poznać, że Piszczek jest naprawdę Mam wkuty? groźną minę. Chociaż jak jestem skoncentrowany, to przeważnie wyglądam na groźnego, ale tak przynajmniej mi mówią osoby z boku. No ale jak wiemy, jak przynajmniej wcześniej w Dortmundzie, czy teraz w Goczałkowicach, jak wiemy, jak chcemy grać, jak drużyna ma funkcjonować i jeśli to nie wychodzi, no to wtedy potrafię się zdenerwować. Ja też nad tym pracuję, bo wiem, że to nie są potrzebne emocje na boisku. Przynajmniej mi. Dzień, kiedy pierwszy raz poczułem się niesprawiedliwie potraktowany, oszukany, kiedy pomyślałem sobie, że tak nie powinien wyglądać zawodowy sport. Czyli teraz mi się przypomina taka sytuacja, może nie bezpośrednio związana ze mną, ale mecz Bundesligi, gdzie widziałem, jak piłka przeleciała obok słupka, wpadła do bramki i sędzia uznał bramkę, bo była dziura w siatce. I jak można było wtedy uznać tą bramkę, no to wtedy jak brałbym udział w tym meczu, no to wyszedłbym z siebie i stanął. Jakbym był w tej drużynie, która traciła bramkę. Dzień, kiedy usłyszałem zdanie, które zmieniło moje życie. Tak. Może nie życie, bo bardziej bym szedł w te aspekty gdzieś piłkarskie, tak, te zawodowe. To może nie zdanie, ale rozmowa z trenerem Kloppem, jak przychodziłem do Dortmundu, gdzie starał się mnie, może nie starał, ale przekonywał, że on wie, że ja chcę grać jeszcze ofensywnie, ale jak chcę przyjść do Dortmundu, to on mnie traktuje jako obrońcę i muszę to zaakceptować, że będę walczył o pozycję na prawej obronie z Owomojelą, mam go wtedy naciskać, bo on jest podstawowym zawodnikiem i jeśli jestem w stanie to zaakceptować, to on bardzo chce mieć mnie w drużynie i trudny wybór, wtedy to nie był trudny wybór dla mnie. Czy wiadomo, że przez okres broniłem się przed tym, ale ta runda wtedy, jak spadaliśmy z Hertą z ligi, praktycznie całą przegrałem na prawej obronie i całkiem nieźle sobie radziłem, mimo że drużyna wtedy docelowo spadła. To dzięki temu, że grałem na tej pozycji przez tę rundę, to zgłosił się po mnie taki klub jak Borussia Dortmund i wtedy trzeba już było postawić wszystko na jedną kartę i można powiedzieć ratować swoją karierę. Czy z racji pozycji często słyszałeś od Jurgena Kloppa to jego słynne po polsku „Rusz dupę”? Myślę, raczej widziałem z nim kiedyś taki wywiad, że akurat jeśli chodziło o mnie, to nie musiał za często używać tego zdania. Myślę, że przez tą anegdotę, którą już tu wcześniej opowiedziałem, że raz użył cierpkich słów w stosunku do mnie i zakodowałem to sobie. Ta sumienność gdzieś się wkradła i raczej w żartach jedynie na treningu, jak chciał się pośmiać i coś po polsku powiedzieć. Dzień, który chciałbym przeżyć na nowo. Jeśli chodzi o zawodowe rzeczy, no to finał Ligi Mistrzów. Jedyna szansa była na to, żeby wygrać ten puchar i jeśli byłaby szansa zagrać go jeszcze raz, to z chęcią i wygrać. A jeśli chodzi o niezawodowe rzeczy? Ciężko mi teraz powiedzieć, coś wymyśleć, bo przygotowałem się raczej na rozmowę o sprawach zawodowych. Rzadko mówię o swoich sprawach prywatnych, dlatego dobra próba.
Wyślę ci joker, niech ci będzie. Okej. Łukasz, na koniec, co byś powiedział sobie młodemu? Co bym powiedział sobie młodemu? Że sam talent na pewno nie wystarczy, trzeba pracować i myślę, że tak dość często to słyszałem, jak byłem młody i dzięki temu też ta chęć pracy gdzieś się we mnie wyzwoliła i tak do tego cały czas podchodziłem. Ale też, żeby nie starać się za wszelką cenę w młodym wieku udowadniać coś komuś albo pokazywać, że jest się fajnym i tak dalej, że można coś zrobić, żeby komuś ze starszych może pokazać, że się należy do jakiejś grupy, czy tak coś w tym stylu. Trzeba iść swoją drogą, podejmować swoje decyzje. Tyle. Lubisz siebie? A nie zadałeś pytania, teraz lubię siebie. Lubię siebie jako zawodnika. Jaki miałem styl gry, jak chciałem grać w piłkę, z jakimi wartościami na boisku się kierowałem. Czy kiedy się spotkamy za 10 lat w tym miejscu? Inaczej, kiedy się spotkamy za 10 lat w tym miejscu? Co będziesz robił? Dzisiaj jeszcze grasz w piłkę, no ale to nie może trwać wiecznie, umówmy się, PESEL cię w końcu 10 dogoni. lat, 46, no. Byłoby ciężko. Jak wyobrażasz sobie swoje życie za 10-15 lat? Nigdy tak daleko nie wychodzę w przyszłość. Staram się te najbliższe gdzieś tygodnie planować w życiu. Mam zamiar zrobić kurs trenerski teraz, ale czy to będzie docelowy gdzieś mój zawód za 10 lat? Ciężko mi jest teraz odpowiedzieć. Wiem z jakimi wyrzeczeniami to się wiąże i przez całą swoją karierę gdzieś te wyrzeczenia coś musiałem poświęcić dla tego zawodowego sportu. Przeważnie była to rodzina. To nie wiem, czy byłbym na to gotowy jeszcze. Bo jeśli chcesz zostać trenerem, to jak jesteś zawodnikiem, ogarniasz praktycznie siebie i wiadomo, jeśli jesteś takim team playerem, że tak powiem, to gdzieś jeszcze dookoła starasz się pewne rzeczy poukładać. I trochę tego doświadczyłem w życiu. A jak już jesteś trenerem, to masz wszystko do kupy naraz do ogarnięcia i to może być trudne. Wiadomo, że można się tego nauczyć i po to są też kursy trenerskie, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Ja widziałem to od środka w jednym z większych klubów w Europie i raz było z tym zarządzaniem grupą lepiej, raz może trochę gorzej, ale wiem, że to jest bardzo ważne i nie wiem, czy na tą chwilę jestem na to gotowy, dlatego też ciężko mi powiedzieć, czy ten zawód trenera to będzie coś, co będę chciał robić jeszcze za 10 lat. Albo i w ogóle zacząć. Gościem mojego pierwszego razu był człowiek, który pograł to tu, to tam w piłkę nożną, a dalej jest posporą LKS-u Goczałkowice Zdrój. Zawsze szczery. Łukasz Piszczek. Dziękuję. Dziękuję bardzo.